Dobry wieczór Państwu. Mój wykład będzie dotyczył przełomowych technologii w energetyce. Szczególnie chciałbym Państwu pokazać te nowe, innowacyjne rozwiązania, jak one wpłyną na naszą przyszłość. Ten referat miesiąc temu wyglądałby zupełnie inaczej i na pewno dzisiaj przekażę Państwu to, co jest bardzo aktualne, zwłaszcza w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Proszę Państwa, z jednej strony mamy Unię Europejską, która wyśrubowała cele klimatyczne, a skoro tak, to musimy poszukiwać również nowych rozwiązań. W tych pakietach unijnych mówi się o konieczności pełnej dekarbonizacji, czyli odchodzenia od paliw kopalnych i przejście na odnawialne źródła energii. To jest fakt, prawda? Takie są zapisy w dokumentach. Mówi się, że do roku 2030, proszę pamiętać, to jest zaledwie 8 lat, emisje gazów cieplarnianych obniżymy o 55% w porównaniu z rokiem 90. Stawiam więc tutaj pytanie, czy to jest w ogóle realne w obecnej sytuacji? W moim przekonaniu to jest nierealne. Co obserwujemy, proszę Państwa? Rosnące ceny energii i paliw. Kto jeździ samochodem, to dotyka tego przy każdym tankowaniu na stacji. Proszę zwrócić, jak te ceny paliw nieprawdopodobnie rosną. I to widać wyraźnie, to jest fakt. Widzimy, co się dzieje z gazem. Czy to jest czas na energię atomową? Postawiłem tu znak zapytania, no bo mamy politykę rozwijania energetyki jądrowej w Polsce, ale z drugiej strony widzimy, co się dzieje na Ukrainie z elektrowniami jądrowymi. We wszystkich tych transformacjach energetycznych, o których była mowa w kraju, mówiono o tym, że w tym okresie dochodzenia do pełnej dekarbonizacji to gaz będzie paliwem przejściowym. Chyba już nie, stawiam taką tezę. W tej chwili widzimy, że stawianie na gaz jest trudne. Te bloki gazowe stają się mało rentowne. Widzimy, że wiele spółek zaczyna poważnie zastanawiać się nad inną formą dekarbonizacji, nie opartej o gaz. Może należy przeskoczyć ten etap gazu i wejść na przykład w OZE. A co obserwujemy również na rynkach światowych? Wzrasta zużycie węgla. Ceny rosną pod wpływem wojny na rynkach energetycznych. To jest fakt. W moim przekonaniu konieczna jest mocna korekta celów energetycznych i klimatycznych. Pan wiceprzewodniczący Timmermans zapowiedział, że kraje planujące spalanie węgla jako alternatywy dla rosyjskiego gazu mogą to zrobić zgodnie z celami klimatycznymi Unii Europejskiej. Ale padają też inne głosy, które mówią, a może to jest szansa na szybszy rozwój OZE i na szybszą dekarbonizację naszej gospodarki. Ale są i takie głosy z drugiej strony, które mówią, musimy postawić na surowce, na źródła energii, którymi dysponujemy. Czyli dysponujemy tylko węglem. W zeszłym roku 80% energii elektrycznej, proszę Państwa, pochodzi w Polsce z węgla. To jest fakt. Pochodzi z elektrowni, tych elektrowni, które w tej chwili tak mocno się atakuje, a 80% tej energii pochodzi z węgla. Skoro dysponujemy tak cennym surowcem, to jak na tle tej obecnej sytuacji geopolitycznej, globalnej, mają się innowacyjne rozwiązania w energetyce? Czy one w ogóle są potrzebne? Jeżeli jeszcze raz popatrzymy na energetykę węglową w całej Unii Europejskiej,
to proszę popatrzeć, że do października 2020 roku działały prawie 544 elektrownie węglowe. Oczywiście najwięcej tych elektrowni jest w Niemczech, w Polsce, w Europie Środkowej. I to, co zaobserwowaliśmy w ostatnich dniach, to niejako powrót do bloków węglowych po to, żeby na pierwszym miejscu zabezpieczyć nas w energię elektryczną. To jest najważniejsze w tej chwili. Abyśmy po prostu mieli dostęp do energii elektrycznej. Jest to pewne poświęcenie, prawda? Bo z jednej strony mówimy o ekologii, że może zatrzymajmy bloki, ale my nie mamy, proszę Państwa, na najbliższych latach żadnej innej alternatywy. Przyjdzie rok 25, to już niedługo. Prawie 10 gigawatów mocy ma być wycofanych z rynku polskiego z tytułu zakończenia się kontraktów na bloki tak zwane 200-megawatowe. To jest 10 tysięcy megawatów znika z rynku. One po prostu stają się nierentowne. Czy możemy sobie na to pozwolić w tej sytuacji? Czy też należałoby wypracować jakiś inny mechanizm, który pozwoliłby nam przetrwać ten trudny okres dekarbonizacji, ale żeby to zrobić, trzeba taki mechanizm wypracować. Proszę Państwa, jest pewna filozofia rozwoju elektrowni bazujących na węglu. Nikt nie powiedział i nikt nie mówi, również i w całej Unii Europejskiej, że bloki węglowe nie mogą być blokami również czystymi. Jaka to jest droga? To jest dalszy rozwój technologii, czyli technologie, które pozwalają na poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. To jest wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla. Temat, który myśmy rozpoczęli w 2010 roku, wraca i on jest w zapisach Unii Europejskiej, że można bloki eksploatować pod warunkiem, że wychwycimy i w sposób bezpieczny będziemy potrafili składować dwutlenek węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza jest w tym temacie liderem. Jest liderem, ponieważ koordynujemy projekt strategiczny dla naszego państwa, Gospostratek, poświęcony właśnie tej tematyce. Tematyce, w której łącznie występują zarówno spółki energetyczne, nauka, ale również grupa, która doskonale się zna na geologii, na składowaniu. Niezależnie od tego projektu, większość spółek energetycznych, proszę Państwa, przyjeżdża do nas codziennie i prosi o pewne rozwiązania. Już to robimy. Dzisiaj mieliśmy kolejną wizytę z sektora elektrociepłowni, żeby zaproponować na tej drodze dekarbonizacji pewne rozwiązania, które pozwoliłyby coś zrobić z dwutlenkiem węgla. Proszę zauważyć, że tam jest nie tylko składowanie, ale również i utylizacja dwutlenku węgla. Mówiąc o utylizacji dwutlenku węgla, wchodzimy w temat paliw syntetycznych. Zupełnie nowy obszar. Paliwa syntetyczne. Paliwa syntetyczne, które bazują na dwutlenku węgla i paliwa, które bazują na zielonym wodorze. Z tych paliw z tych związków możemy tworzyć paliwo syntetyczne do naszych silników. Czyli uspokajam również, że era silników się nie zakończyła. Że to, co mówiono do tej pory, że to jest koniec silników spalinowych, nie do końca. Ponieważ już większość firm zajmująca się paliwami przechodzi w kierunku paliw syntetycznych, czystych paliw syntetycznych, które mogą być wykorzystywane do... No takim przykładem, proszę Państwa, jest RPA. W okresie apartheidu odłączono od reszty świata niemożliwość wprowadzania ropy ze świata i wyprodukowano w oparciu o węglowodory technologię paliw do napędów i to działało przez długi okres. Wobec tego, proszę Państwa, jakie to mogą być rozwiązania? Przede wszystkim z jednej strony to jest poprawa sprawności. My to nazywamy zmniejszenie niedoskonałości procesów termodynamicznych każdego procesu energetycznego. Czyli podwyższenie sprawności, nie wytwarzania już ciepła w ciepłowni, ale w skojarzeniu. To skojarzenie daje największe możliwości poprawy sprawności, czyli w jednym procesie robię energię elektryczną, ciepło, być może również i chłód.
i wykorzystywanie olbrzymiego potencjału energii odpadowej. Mam tutaj na myśli nie tylko wykorzystywanie odpadów do energetyki, ale również energii odpadowej, w których w wielu zakładach mamy olbrzymi potencjał tej energii do wykorzystania. Proszę Państwa, jakie wobec tego technologie przyszłości będą rozwijane, jakie są rozwijane, w tym również u nas w Centrum Energetyki? To przede wszystkim systemy inteligentnego zarządzania energią. Dzisiaj wspólnie z IBM mieliśmy wspaniałe warsztaty, gdzie wiodącym tematem był między innymi opracowanie takiego inteligentnego systemu zarządzania energią w hotelach. Okazuje się, że sieć hoteli wystarczyłoby zmniejszyć o 10% zapotrzebowanie, co powoduje przeogromne korzyści już nie tylko finansowe, ale również i środowiskowe. Inteligentne oświetlenie z wykorzystywaniem LEDów, różnego rodzaju rozwiązania mobilne, różnego rodzaju systemy zarządzania w obszarze sprzedaży, reagowanie, tak zwany demand response, reagowanie na zapotrzebowanie na te zmiany oraz konieczność rozwijania szerokiej gamy projektów innowacyjnych i innowacyjnych rozwiązań. Takich 10 technologii kreuje obecnie rzeczywistość w obszarze innowacji. To jest przede wszystkim obszar odnawialnych źródeł energii. Mowa tutaj o wietrze, o fotowoltaice. Coraz większe powstają urządzenia do produkcji energii elektrycznej z OZE. To jest digitalizacja. To są wreszcie nowe materiały, elektryfikacja na żądanie, to sieci hybrydowe, liczniki, budynki, ale również europejski system sieci, generacji i dystrybucji. Państwo czytacie, dzisiaj Ukraina włącza się w system europejski, prawda? To jest wielki postęp. Jeżeli popatrzymy na stronę poprawy sprawności, to tutaj widzimy, że mamy kilka takich rozwiązań. W tej obecnej sytuacji na pewno rola gazu zostanie przeniesiona na LNG, czyli na efektywne, wysokosprawne elektrownie, które będą zasilane paliwem LNG. Po stronie elektrowni węglowych prawie zeroemisyjne bloki węglowe w tej technologii, o których mówiłem wcześniej. Po stronie dystrybucji konieczność modernizacji sieci dystrybucyjnej, prowadzenia również nowych rozwiązań w sieciach dystrybucyjnych, a jednym z takich rozwiązań jest choćby klastry, prawda, czy gminy samowystarczalne. Po stronie dekarbonizacji to przede wszystkim nowe również rozwiązania reaktorów jądrowych, o tym krótko powiem, ale również nowoczesne, nowe rozwiązanie paneli słonecznych. Po stronie transportu to nie tylko, proszę Państwa, elektryfikacja transportu i elektryczne samochody, ale to również samochody wodorowe, samochody zasilane biopaliwami i tak dalej. Olbrzymi potencjał istnieje w energetyce tej przemysłowej. Czego się tam nie ruszy, to od razu się poprawia efektywność i sprawność. Chociażby procesy produkcji stali z wykorzystywaniem wodoru. O tym się jeszcze nie mówi, prawda? My używamy koksu do produkcji stali. Ale już można do tych procesów używać wodoru. Dobrze, gdyby to był jeszcze wodór zielony. Po stronie budynków. Olbrzymie możliwości zasilania budynków. Zupełnie nowe rozwiązania w budynkach. Autonomiczne budynki. Jednym z takich przykładów jest projekt, który zrealizowaliśmy tutaj wspólnie z Wydziałem Energetyki, budynku wodorowego, samowystarczalnego budynku. Jedynym źródłem do tego budynku jest woda. Nie ma żadnego innego źródła. Wszystko jest samowystarczalne. No i oczywiście cały system magazynów energii i temat, o którym też powiem, wodoru. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy wobec tego na te rozwiązania, jakie mamy takie innowacyjne, takie ciekawostki w energetyce. Przede wszystkim tak zwany nowy cykl, o którym krótko powiem, pracujący nie na parze wodnej, nie na wodzie, tylko na nadkrytycznym dwutlenku węgla. To się nazywa cykl Alama. Ten cykl Alama z uwagi na pojemność dwutlenku węgla znacznie wyższą w stosunku do pary, która napędza turbinę, powoduje, że na takim stole, proszę Państwa, zmieścicie turbinę 10-megawatową. Taka jest efektywność tego procesu.
Jeżeli mówimy o nowych blokach parowo-gazowych, które powstaną w naszej energetyce, to tylko z układami CCS. To wtedy będą zeroemisyjne bloki. Jeżeli mówimy o blokach jądrowych, to bloki nowej generacji. Być może modułowe, małe reaktory jądrowe, o których teraz tak głośno. O wykorzystywaniu ciepła odpadowego jak najbardziej. To, co Państwo widzicie tam kostkę, to nic innego, tylko tak zwany termogenerator, który zmienia ciepło na energię elektryczną. Technologia zaczerpnięta z kosmosu. Technologia, którą przenosimy na grunt tutaj nasz i jesteśmy w stanie z ciepła, z różnicy temperatur wyprodukować energię. Wysokotemperaturowe systemy słoneczne. Może nie powstaną u nas, ale technologie, które tam się znajdują, idealnie pasują do modernizacji chociażby bloków węglowych i zastąpienia, powiedzmy, tej części węglowej magazynami, wysokotemperaturowymi magazynami ciepła. To jest taki właśnie blok nadkrytyczny z CO2. Mniej może tutaj szczegółów będę Państwu przekazywał, ale technologia przede wszystkim bardzo istotna z punktu widzenia wodnego. W tej technologii nie potrzeba wody, czyli jest to technologia, która bardzo fajnie pasuje do tych miejsc, gdzie mamy mały dostęp do wody. Spalanie w tlenu. Rozwijaliśmy tę technologię w Polsce. Lata 2010-15, jedne z największych projektów w Europie. Cały świat podziwiał nas, że rozwijamy tę technologię. Innymi słowy, zanim spalę coś, to potrzebuję powietrza. Ale przecież w powietrzu mam 79 czegoś, co mi jest niepotrzebne, to jest azot. Jeżeli jestem w stanie to odseparować, to mam spalanie w czystym tlenie. A spalanie w czystym tlenie powoduje to, że ja nie potrzebuję instalacji wychwytu, jak Państwo tutaj widzicie, bo strumień od razu jest zagęszczony. Innymi słowy, jest taka reakcja C plus O2 daje CO2, prawda? Czyli mam CO2 gotowe już do sekwestracji. Spalanie właśnie w takim obiegu nadkrytycznym, to też nosi elementy w sobie spalania tlenowego, bo mówimy o tym, że to ma być czysta technologia węglowa. Proszę Państwa, termiczna utylizacja odpadów, ale ta termiczna utylizacja odpadów, którą tutaj Państwu pokazuję, to jest zupełnie jakby inne podejście do spalania odpadów. W tej technologii, w technologii zgazowania odpadów, mamy możliwości również produkowania nie tylko energii elektrycznej i ciepła, ale również i paliw syntetycznych, bo powstaje nam gaz, który idealnie się nadaje do tego, żeby przerabiać paliwa również na paliwa syntetyczne. Ale również w tej technologii możemy wyprodukować zielony wodór, bo energia elektryczna pochodząca z takich odpadów jest energią zieloną. Kolejny tak zwane spalanie w pętli chemicznej. Używa się różnego rodzaju nośników tlenu w postaci tlenków żelaza, kobaltu, niklu, czyli nie separuję tlen z powietrza, a mam nośniki, które pozwalają mi ten tlen przekazywać w postaci takich związków. Wreszcie turbiny gazowe. Tu postęp jest nieprawdopodobny, proszę Państwa. W tej chwili mówi się również o tym, że o sprawności turbiny decyduje temperatura. Pierwsze turbiny, powiedzmy, temperatury rzędu 1000, nie więcej. W tej chwili mówi się o temperaturach dochodzących do 1700 stopni. To jest ten olbrzymi postęp w inżynierii materiałowej, który pozwala na stosowanie właśnie tak wysokosprawnych turbin. Magazyny ciepła. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że chociażby taka koncepcja, którą tutaj rozwijamy w Centrum Energetyki, pozwala zmagazynować to ciepło, które mam w nadmiarze, pochodzące na przykład z OZE. Jeżeli mam energię z OZE w nadmiarze, to mogę ją zmagazynować w tym przypadku w postaci materiału stałego, jakim jest chociażby piasek, ale mogę również w ciekłych solach. I dlatego przywołuję tą energię słoneczną, bo tam nośnikiem są ciekłe sole, pracujące w temperaturze 650 stopni. To jest właśnie ta temperatura, która jest potrzebna dla turbin. Widzimy, że takie coś jest możliwe i taki upgrading, czy to bloków gazowych, czy to bloków węglowych, jest również możliwy. Proszę Państwa, zgazowanie. Temat, który przez wiele lat w Polsce się przejawiał. Tu również na AGH. Nie doczekaliśmy się nigdzie w Polsce komercyjnej, dużej instalacji. Podczas gdy inne kraje, chociażby Japonia, tą technologię mocno rozwijali i rozwijają dalej. Dlatego, że ona daje nam olbrzymi potencjał. Jak Państwo tutaj popatrzycie na to, co nam na końcu powstaje, to powstają nam dwa gazy po reformingu parowym. Powstaje nam dwutlenek węgla i wodór. Czyli w procesie zgazowania paliwa
mogę wytworzyć wodór, który przeznaczam do produkcji energii elektrycznej, a CO2 robię z tego sekwestrację. Bardzo mocno akcentujemy ten proces, zwłaszcza w naszym regionie, powiedzmy w śląskim, aby tego typu technologie również były w naszej energetyce wprowadzane. No i tutaj wreszcie wychwyt, o którym mówiłem, to już nie. Proszę Państwa, również innowacyjne rozwiązania to gminy samowystarczalne energetycznie. O tym się też głośno mówi w naszej energetyce, abyśmy mogli zbudować taki system, który byłby systemem samowystarczalnym. No i jednym z takich elementów, jak Państwo tutaj widzicie, są to pewnego rodzaju innowacyjne rozwiązania wykorzystujące chociażby w energetyce pompy ciepła. Wreszcie takie małe układy hybrydowe, małe silniki gazowe czy małe układy paliwowe. Proszę popatrzeć, to jest układ, który jest zlokalizowany u nas w Centrum Energetyki. Jego można składać w klocki, tworzyć moduły i z tego budować własną sieć energetyczną. Proszę Państwa, to, że potrzeba jest magazynowania energii, no to wszyscy wiemy, że taka potrzeba jest. No gdyby tak było, to mielibyśmy fajne, dojrzałe technologie, których no niestety, mimo że cały wysiłek świata jest skupiony, żeby magazynować, nie udało się nic w dużej skali zmagazynować poza elektrowniami szczytowo-pompowymi. To jest jedyny magazyn wielkogabarytowy, który potrafi magazynować energię. Wobec tego potrzeba tutaj przełomowych rozwiązań. Potrzeba znaleźć takie możliwości, które nam to dadzą. A jakie to są możliwości? Energia mechaniczna, a może grawitacyjne magazyny, elektrochemiczna, elektryczna, chemiczna, a może ciepło magazynować. Widzimy, że tych możliwości jest bardzo dużo. Chociażby w obszarze magazynowania, jak Państwo widzicie, energii, tutaj mamy masę przeróżnych rozwiązań, które pozwalałyby do takich magazynów prowadzić. Pokazuję tu jedno z rozwiązań, które rozwijamy, magazyny ciepła. Magazynowane w takich przemianach fazowych, w kapsułkach wypełnionych parafiną, pozwalająca na taką przemianę, że jeżeli mam nadmiar ciepła, to roztapiam parafinę, jak parafina mi krystalizuje, to ciepło jest oddawane. Podobne rozwiązanie może być z cieczami, z farbami, prawda, na budynkach, innymi, z urządzeniami, które teraz rozwijamy dla energetyki słonecznej, żeby można było w takiej przemianie nadmiar tej energii właśnie użyć do czegoś takiego, jak Państwo tutaj widzicie. O e-mobility myślę, że Pan Profesor po mnie będzie mówił więcej, także ja może ten temat e-mobility, ale pokażę tutaj pewne rozwiązanie również w panelach słonecznych. Są pewne działania. Cały świat pracuje, żeby poprawić sprawność i obniżyć koszty. Jakie to są działania? Optymalizacja produkcji, dwustronne moduły, poprawa sprawności. Widzimy, że takie panele tą sprawność bez przerwy poprawiają, a koszty maleją. No, chociażby jeden z materiałów, który jest głośno, żeby zamiast krzemu używać perowskitów. I wreszcie wodór. Wodór jest zupełnie jakby wielką szansą, uważam, w tej chwili. O ile mogą być trudności w rozwoju dalszym, w obecnej sytuacji pojazdów elektrycznych, o tyle z wodorem myślę, że to daje nam wielką możliwość rozwoju, dlatego że do wodoru potrzebujemy tylko energii elektrycznej. Proszę Państwa, rozwijamy takie technologie również. Tu Państwo widzicie pewne systemy nadążne o bardzo wysokiej sprawności, które mogą być mocowane na dachach, prawda, na balkonach i pozwalające produkować energię. Wreszcie ogniwa paliwowe, to mówimy o kolejnych generacjach ogniw paliwowych, które można stworzyć z nich taką mikrokogenerację. No i tutaj wymieniam niektóre z tych ogniw, które tutaj Państwo widzicie. Perowskity oczywiście są mocno rozwijane również i w Polsce. Widzimy, że ten temat nabiera również bardzo istotnego znaczenia i bardzo dobrze. Powstało szereg tutaj innowacyjnych rozwiązań. Takim myślę, że jednym z liderów to jest firma Sal Technologies we Wrocławiu, która wspólnie z panią Olgą Malinkiewicz właśnie tego typu technologie rozwija w Polsce. To mogą być przezroczyste panele słoneczne, które tutaj Państwo widzicie, wykonane powiedzmy z materiału, który idealnie by się nadawał chociażby do szklarni. To mogą być przezroczyste panele, które zastąpiłyby wręcz szyby. Konstrukcja składa się ze szkła, z 2 warstw.
zawierające nanocząstki nazwane punktami kwantowymi i te punkty kwantowe tworzą miniaturowe półprzewodniki, które są zdolne do sterowania przepływem światła. Czyli taki układ też jest możliwy. Chciałbym Państwu pokazać również 10 takich, wybieram 10, no akurat tak się składa, mówimy o 10 tych technologiach przełomowych, to teraz 10 technologii w energetyce wiatrowej. Pierwszą z takich technologii to są regulowane łopatki turbiny, które dostosowują się do kierunku wiatru. Drugim rozwiązaniem, to co Państwo tu widzicie na zdjęciu, turbiny powietrzne, które unosiłyby się na tysiącach stóp w powietrzu i przekształcałyby wiatr na wysokości wyższych, takie powiedzmy na znacznie wyższe. Turbina Fillera, wykorzystująca cienkie metalowe tarcze do obracania generatora. Koncepcja czwarta silnika odrzutowego do energii wiatrowej. Jednym z powodów, dla którego turbiny wiatrowe są stosunkowo nieefektywne, jest takie zjawisko jak tarcie. To tarcie oczywiście marnuje energię, zmniejsza moc turbiny i gdybyśmy, powiedzmy w cudzysłowie, powiedzieli, żebyśmy doprowadzili do lewitowania łopatki turbiny, no to tarcie zostałoby wyeliminowane. Czyli jest takie również rozwiązanie. Koncepcja takiego bardzo ciekawego rozwiązania trzcinopodobnych turbin, które poruszają się na wietrze jak łodygi pszenicy i również generują energię elektryczną. Turbina w kształcie żagla, chociażby tą, którą tutaj Państwo widzicie. Inny rodzaj ostrza, szczególny inny rodzaj krawędzi, która też pozwala na mniejsze zużycie łopat i tak dalej. I wreszcie morskie systemy wiatrowe. To jest ta przyszłość teraz. To jest przyszłość, która daje nam potężne możliwości zaspokojenia tego właśnie niedoboru energii elektrycznej pochodzącej od stawiania bloków węglowych, a mówimy o potencjale 10 gigawatów z energii morskiej. Czyli ogromny potencjał energetyki wiatrowej i od razu za tym pojawiły się różnego rodzaju rozwiązania innowacyjne, chociażby turbiny pływające, specjalne mocowania do zakotwiczenia turbin itd., które mają powodować, żeby coraz więcej tych turbin były wprowadzane. Jednym z takich rozwiązań turbina pływająca. Pracujemy nad takim rozwiązaniem wspólnie z grupą Petrobaltic Lotos, żeby turbina pływająca była jednocześnie źródłem energii dla produkcji wodoru. Ale jeżeli dla produkcji wodoru, to musi to być wodór, woda pochodzi z wody morskiej. Mamy na to patent, potrafimy to zrobić, nad tym w tej chwili pracujemy. Tu widzimy różnego rodzaju turbiny, które w tej chwili są zlokalizowane. Ale to również mogą być i słoneczne turbiny gazowe. A dlaczegożby nie? Dlaczegożby energii słonecznej nie wykorzystywać do turbin, prawda? I tam produkować energię. O biopaliwach mówiłem. To jest jakby nowa generacja biopaliw, powstaje tak zwanej trzeciej i czwartej generacji. Czwarta generacja biopaliw to są te biopaliwa, które potrafią również wykorzystać CO2 do procesu. O tej metanizacji też Państwu mówiłem. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o wodorze, to powinniśmy mówić o pewnym cyklu produkcyjnym. Zaczynamy od produkcji wodoru, od jego transportu i magazynowania i od jego utylizacji. I jakie tu mamy innowacyjne rozwiązanie? Chociażby produkcja wodoru z mikroorganizmów, tak zwane biochemiczne ogniwa paliwowe. Dedykowane bakterie do tego, żeby przerabiały chociażby osady ściekowe i produkowały wodór na potrzeby właśnie tego typu ogniw. Wodór, który może być produkowany z wody morskiej. Temat bardzo mocno rozwijany tutaj przez nas, dlatego że my widzimy olbrzymi potencjał właśnie do produkcji wodoru z wykorzystywaniem wody, która potrzebna jest do elektrolizera. Ale są kraje, które tej wody nie mają. Dlatego ten projekt realizujemy ze ścisłej współpracy z krajami arabskimi, żeby właśnie tego typu koncepcje wypracować, żeby pokazać, że zamiast, powiedzmy, skupiać się na bardzo drogim elektrolizerze, to my możemy to zrobić na instalacji, którą w centrum Państwo możecie zobaczyć dokładnie, jak ona wygląda, do czego ona służy i jak my tą technologię rozwijamy. Proszę Państwa, wreszcie powstaje dylemat energetyki jądrowej. Jak wykształtować energetykę jądrową w Polsce? Czy budować duże reaktory typu 1000 megawatów, czy też być może
skupić się na tym, co w tej chwili tak mocno na świecie jest akcentowane, czyli tak zwanych SMR-ach, małych reaktorach jądrowych. Małych, ustawionych w moduły i pozwalające w sposób bezpieczny produkować energię jądrową. Myślę, że jest to przyszłość. Że to jest dobre rozwiązanie, o czym świadczy zainteresowanie polskich firm rafineryjnych, KGHM-u, właśnie tego typu rozwiązaniami, które mogłyby być również skonfigurowane tak, żeby współpracować w rafinerii, żeby dostarczały również ciepło do procesów, chociażby produkcji wodorów. Wiodącym pretendentem do energii jest tak zwana fuzja wodorowa borowa. To jest taki wiodący w tej chwili temat, czyli zamiast podgrzewać materiał do temperatury słońca za pomocą masywnych magnesów o wytrzymałości bardzo dużej, to oczywiście można byłoby zastosować taką fuzję wodorowo-berową, która jest możliwa za pomocą 2 laserów w szybkich seriach, oczywiście stosując pewne tutaj bardzo ciekawe rozwiązania. Widzimy, że 5-megawatowe takie urządzenia, nad takimi urządzeniami się już pracuje. Tu jest właśnie taka technologia 5G, która pozwala na produkcję tego typu energii. Ale zejdźmy na ziemię do naszych domów. Jednym z takich rozwiązań, tak jak powiedziałem, są układy zasilania domów, chociażby wodór. Widzimy, że takie układy są możliwe, takie układy my również produkujemy. To jest nic innego, to taki zestaw, który może stać przed domem, przed hotelem, przed apartamentowcami i zasilać ten dom we wszystkie nośniki. No i jednym z tych elementów, który tam się znajduje, to są ogniwa paliwowe, które widzimy o różnym kształcie, konfiguracji i o różnej mocy, jak Państwo widzicie, są możliwe. Wodór to również możliwość jego przekształcenia do amoniaku. A dlaczegoż by nie? I wówczas wodór w postaci amoniaku mógłby być takim nośnikiem. No i wreszcie ten dom, którym się chwalimy teraz. Państwo będziecie niedługo go w telewizji oglądać. Robimy to dla firmy Polsat. Prawda? Taki dom samowystarczalny, który, tak jak powiedziałem, jest to dom zlokalizowany tu w Krakowie, w oparciu o warunki panujące tutaj, w pełni dom samowystarczający. No ale również to są i silniki spalające wodór i turbiny, o których wcześniej Państwu mówiłem. Proszę Państwa, na tym kończę. Zachęcam Państwa do kontaktów, zachęcam do zwiedzenia Centrum Energetyki, gdzie część tych technologii, o których Państwo tutaj wspominałem, można zobaczyć. Można dotknąć, można na nich popracować. Możecie Państwo zobaczyć rzeczywiście w rzeczywistości, jak te rozwiązania technologiczne, te innowacyjne wyglądają. Dziękuję Państwu za uwagę.